O godzinie 10 jesteśmy gotowi do wyjazdu, ale niestety jest to trudne ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Tym razem deszcz nas dogonił. No i przy takich opadach to jednak trudno jechać. Jesteśmy przygotowani na deszcz, ale jednak w tak obfitym deszczu naprawdę to jest bardzo trudne. Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania deszcz przestał padać, więc korzystając z takiej możliwości ruszamy. Tak jak powiedziałem wcześniej, pogoda się poprawiła, więc wyruszamy w naszą trasę. Opuszczamy Padwę. Miasto ciekawe, ponieważ mam wrażenie, że po pierwsze widać tutaj mieszkańców, którzy poruszają się masowo na rowerach. Nawet trochę to miasto przypomina miasto holenderskie, oczywiście pomijając architekturę. Po drugie to miasto uniwersyteckie, a dopiero chyba po trzecie to miasto turystyczne. Akurat teraz stoimy przed bazyliką świętego Antoniego, jednego chyba z najbardziej znanych świętych na świecie. Franciszkanina, który słynął z płomiennych kazań, ale do religijności ludowej przeszedł jako patron rzeczy zagubionych, a także patron górników i prawników. Za nami w tej bazylice znajduje się grób świętego Antoniego, a także kaplica z jego relikwiami. I co chyba ciekawe, te miejsca kultu wciąż cieszą się dużą popularnością. Jest tam jego habit, przynajmniej jego fragmenty, jest jego język, ale główną relikwią jest dolna szczęka. Robi to nieco dziwne wrażenie. Niestety nie możemy tego pokazać, ponieważ w środku nie można robić zdjęć. I co równie ciekawe, przynajmniej takie ja mam wrażenie, miasto Padwa, poza tym centrum, które znajduje się wokół bazyliki, specjalnie nie promuje się poprzez świętego Antoniego. Wygląda na to, że ma sporo innego do zaoferowania. Między innymi można zobaczyć tutaj słynne, wysokie na 24 na 25 metrów, nie pamiętam dokładnie, Palazzo della Regione. To takie połączenie ratusza, sądu i hali targowej. Bardzo ciekawe miejsce. Jest tutaj znany uniwersytet, znany choćby z tego, że studiował tutaj Mikołaj Kopernik. Aha, a jeszcze wracając do świętego Antoniego, jest tutaj też wątek polski, ponieważ podobno jedyne udokumentowane i uznane przez Kościół katolicki objawienie świętego Antoniego miało miejsce w niewielkiej wsi niedaleko Zamościa. Nie pamiętam teraz nazwy tej wsi, ale tam podobno święty Antoni objawił się, na co są dokumenty. No tak, rozgadałem się trochę, ale musimy... To zaraz nam zacznie znowu padać. A musimy jechać, korzystając z pogody. Niemniej wydaje mi się, że miasto bardzo ciekawe, warte odwiedzenia. Choćby ze względu na to, że jednak ruch turystyczny jest tutaj umiarkowany, a jest co najmniej kilka obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, więc choćby z tego względu warto tu przyjechać. Mijamy lotnisko dla niewielkich samolotów i samolotów sportowych. Nawet nie wiedziałem, że niedaleko Padwy takie lotnisko się znajduje. Dzisiaj przez całą trasę zapowiada się wyścig z deszczem. Tutaj, gdzie jedziemy, na razie nie pada, ale wokół dość ciemno, a są miejsca, gdzie jest bardzo ciemno i wręcz wygląda na oberwanie chmur. Zaczęło kropić jednak i kropi teraz bardziej intensywnie, więc próbujemy przyspieszyć jazdę, żeby dojechać przynajmniej do najbliższych zabudowek. No wokół są jakieś domy, ale na razie nie ma zjazdu do nich. Nie tylko my walczymy z deszczem, ale turystka, która nas mija, już jest przygotowana na deszcz.
trasa wiodła wzdłuż rzeki w prawo, ale zjeżdżamy do wioski, żeby znaleźć jakieś miejsce, gdzie będzie można się spokojnie przebrać. Liczymy na jakąś kafeterię, ale na razie nie widzę. Chyba zatrzymamy się obok kościoła i zastanowimy się, co dalej. Deszcz jest na tyle mało intensywny, że zastanawiamy się, czy zakładać kurtki, ale na tyle mocny, że chyba bez kurtek się bardzo nieprzyjemnie jedzie, więc chyba założymy. Czym bardziej nieprzyjemnie jest, jak się zatrzymamy, bo to jak się jedzie, to tam jeszcze, ale potem Ale szybko. człowiek taki wilgotny i nieprzyjemny. Więc chyba w rezultacie zakładamy kurtki, tym bardziej, że tam, gdzie mamy jechać, raczej nie jest lepiej, więc dalszą część trasy, przynajmniej tą najbliższą, pojedziemy w kurtkach. Pewnym plusem sytuacji, w której zjechaliśmy tej naszej głównej trasy do wioski, żeby przeczekać deszcz, co nam się średnio udało, ale za to odkryliśmy bardzo ciekawą ścieżkę rowerową, chyba nowiutka, pomarańczowa. Jedzie się idealnie, no gdyby nie kapał deszcz, to by się jechało bardziej idealnie, jeżeli może być coś bardziej idealnego od ideału. Taka prysznicowa filozofia. Ledwo zdążyłem schować kamerę, kończąc moje głęboko filozoficzne myśli i ścieżka nam się już skończyła. Musimy wjechać na jezdnię. Wygląda na to, że poprzez założenie kurtek srogo przestraszyliśmy deszcz i po przejechaniu 1 kilometra zdejmujemy kurtki. Więc żebyśmy po kolejnym kilometrze znowu nie zakładali. Esterka uznała, że pojedzie w kurtce i będzie dalej straszyć. Takich wież kościelnych mijamy wiele w trakcie naszej trasy, ale ta jest wyjątkowa, ponieważ na niej rosną różnego rodzaju krzaki, a nawet tam poniżej było drzewo, ale z tej perspektywy nie widać. No, może rzeczywiście ten kościół jest opuszczony, chociaż okolice wyglądają na zadbane. W horyzoncie widać szczyty wysokich gór, co oznacza, że już dość daleko odjechaliśmy od wybrzeża. Prawdopodobnie są to południowe Alpy. Skrzyżowanie tu dość skomplikowane było. A wiemy, gdzie jechać? Tak się przypadkowo złożyło, że zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie 5 lat temu tragicznie potrącony przez samochód zginął miejscowy kolarz Franco Scabello. Jego przyjaciele umieścili w tym miejscu tablicę pamiątkową i stąd wiemy, co tutaj się wydarzyło. Mimo że nawierzchnia jezdni, po której się poruszamy, wydaje się już wysychać, to deszcz nie daje zapomnieć o sobie, ponieważ nieustannie kropi. Ale muszę powiedzieć, że już po kilkunastu, właściwie już blisko 25 km jazdy jest to jazda dość komfortowa, ponieważ słońce nie pali, a ten lekko kropiący deszczyk nieustannie nas schładza, więc jedzie się super. Wjeżdżamy do Vicenzy.
Vicenzy właściwie, tak to chyba się powinno wypowiadać, ale te tablice jeszcze nie oznaczają celu naszego dzisiejszego etapu, ponieważ do centrum Vicenzy mamy według wskazań nawigacji około 10 km jeszcze. Tuż przy wjeździe do ścisłego centrum Vicenzy wita nas tablica informująca, że od początku roku przejechało tędy 176 578 rowerzystów, a dzisiaj przejechało tędy 352, wliczając naszą trójkę. Vicenza to kolejne miasto należące do Republiki Weneckiej. Widać tutaj bogactwo kupców, piękne kamienice, pięknie zrobione. Wszędzie pojawiają się lwy weneckie, no, co właśnie świadczy o tym, że miasto było pod dużym wpływem. Piękne miasto. Lwy weneckie można spotkać dosłownie wszędzie. Tu na tej kolumnie jest największy, którego dotychczas spotkaliśmy. Z głównych i najbardziej imponujących obiektów Vicenzy jest Bazylika Palladiana, wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, podobnie jak cała Starówka. Na listę UNESCO wpisane są również tak zwane wille palladyńskie. Jedną z nich widzimy właśnie teraz, ale powiem szczerze, wyglądają dużo skromniej, nie robią takiego wrażenia jak choćby Bazylika Palladyńska. A tutaj w samym centrum Starówki znajduje się pomnik Andrea Palladio, architekta, podobno najbardziej znanego mieszkańca miasta. Co ciekawe, mimo szczytu turystycznego widzimy tu bardzo niewielu turystów. Większość osób, które mijamy, wydają się być mieszkańcami miasta. Podejrzewamy, że wszyscy turyści są w Wenecji. Po krótkiej wizycie w Vicenzy na Starówce udajemy się w kierunku miejscowości Appugiano, gdzie planujemy przenocować. Musimy przejechać, jest to około 10 km. Po drodze mijamy zabytkowy ogród Salvi. Nieduży park, ale wydaje się bardzo sympatyczny i urokliwy. Tym razem mapy czeskie wprowadziły nas na urokliwy podjazd. Iwona jedzie tak jak Pan Bóg przykazał, czyli jezdnią. Ja próbuję tu jakimś chodnikiem jechać, ale co chwilę muszę przenosić rower, ponieważ co kilkadziesiąt metrów znajduje się stopień. Najlepiej chyba wybrała Esterka, która pojechała drugą stroną ulicy. Podjazd był dość męczący, ale trudno mu odmówić uroku. Dlatego dobra wiadomość jest taka, że to była dopiero pierwsza część. Druga przed nami. A tak w ogóle to zapomniałem powiedzieć, że podjazd prowadzi poprzez stację drogi krzyżowej. Wyjechaliśmy na wzgórze Golgota w Vicenzy, gdzie usytuowana jest okazała kaplica, a nam pozostało jeszcze zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie.
Wspięciu się na wzgórze można zobaczyć widok godzien niebiańskiej Jerozolimy. To czego dzisiaj nie będzie? Serpentyn? Nasz dzisiejszy etap kończy się sporymi podjazdami, ale gdyby ktoś chciał zbyt szybko podjeżdżać, to kontroluje prędkość malowniczy fotoradar. Jesteśmy na miejscu. Jak widać, potrzebujemy przede wszystkim tlenu, ale przywitała nas miła gospodyni z pieskiem. No i teraz schodzimy do takiego domku, w którym planujemy przenocować, a jutro dalej w kierunku Werony. Gospodyni powiedziała, że najtrudniejsze górki mamy za sobą, więc wierzymy jej na słowo. Rozpoczynaliśmy dzisiejszy etap w deszczu, kończymy przy pięknej pogodzie i też w pięknym miejscu. Końcówka była jednak dość trudna. Ostatnie kilkanaście kilometrów z Vicenzy to dość ostry podjazd, nawet zdarzyły się serpentyny. A tutaj, gdzie jesteśmy, jest cisza, spokój. Niestety jest też trochę komarów, więc musimy się zabezpieczyć i odganiać. Ale piękne widoki, ten piękny taras, który mamy do dyspozycji, rekompensują wiele, a może nawet i wszystko.